Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać troszeczkę na temat stresu, ponieważ bardzo często nie zdajemy sobie sprawy nawet, jak stres wpływa na nasze życie. Sorry, że troszeczkę oczy mrużę, ale siedzę tutaj na pełnym słońcu i troszeczkę tutaj ładuję się słoneczkiem, póki ono jest, także trzeba z niego korzystać. Jednak wracając do tematu stresu, czy wiesz o tym, że stres skraca nasze życie mniej więcej o 15 lat? Dokładnie, o 15 lat możemy skrócić sobie życie przez to, jeżeli będziemy ciągle żyć w stresie. Ponieważ stres blokuje nam wszystkie procesy w organizmie. Stres to jest taki starodawny mechanizm przetrwania, który mieliśmy, gdy na przykład coś nam groziło, jakaś sytuacja, że coś nas mogło zjeść i tak dalej, musieliśmy uciekać. Wtedy wyłączają się wszystkie procesy trawienia w całym organizmie na przykład. Czyli możesz jeść, ale tak naprawdę organizm tego do końca nie będzie trawić i będziesz po prostu nie wchłaniać różnych ważnych rzeczy, które potrzebujesz z tego pożywienia. Również zachodzi cała masa różnych innych chemicznych procesów w naszym organizmie, gdy wchodzimy w stres. Również bardzo ważne jest to, że kiedy wchodzimy właśnie w ten stres, to odcinamy się od tak zwanej energii życiowej, która jest dla nas bardzo ważna. Wtedy po prostu nie mamy tej energii życiowej, jest totalne odcięcie i po prostu jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. A co w tym wszystkim jest najgorsze, również stopują się procesy regeneracji w organizmie. Dokładnie, ta regeneracja, która jest nam tak potrzebna, ponieważ organizm musi się regenerować. Nie jest tak, że my ciągle będziemy chodzić i pracować i robić bez jakiejkolwiek regeneracji. Jeżeli regeneracja organizmu nie nastąpi, to prędzej czy później się to po prostu na nas zemści i możemy dostać jakieś choroby. Bardzo często również przeżywamy sytuacje stresowe, które kiedyś miały miejsce w naszym życiu. Coś się stało, gdzieś coś tego i my później cały czas wracamy do tego, zamiast po prostu to przepracować i zapomnieć po prostu o tym. To my wtedy ciągle wracamy, bo tam było to i to się stało. I niekiedy nawet niektórzy potrafią po kilkunastu latach dalej o pewnej sytuacji myśleć. Albo on zrobił to, tamto, albo ona zrobiła to, tamto, pomimo że już minęło kilkanaście lat. Więc przestańmy po prostu żyć w tej przeszłości. Z tą przeszłością to, co się stało, to trzeba po prostu zamknąć te tematy. Każda sytuacja, czy jest przyjemna, czy jest nieprzyjemna, zawsze jest dla nas lekcją. I z tej lekcji powinniśmy wyciągnąć wnioski i po prostu zapomnieć już o tym, a nie ciągle do tego z powrotem wracać i cały czas siedzieć w tej przeszłości, ponieważ ten stres nie jest nam potrzebny. Również powinniśmy unikać innych stresorów. Na przykład jeżeli ciągle oglądasz coś w jakichś mediach i cały czas cię to stresuje, to po prostu tego nie oglądaj. Omijaj to szerokim łukiem, ponieważ widzisz, że ci to nie służy, więc po prostu daj temu święty spokój i po prostu pomiń to w swoim życiu. To jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ co ci to da, że ty się zestresujesz nad jakąś sytuacją, na którą praktycznie i tak nie masz wpływu. Więc wsadzasz swoją energię, tracisz swoje zdrowie, tracisz swoje życie tylko i wyłącznie po to, że ktoś tam coś gdzieś powiedział, że tam się może coś stać, a przeważnie się tak nie dzieje, ponieważ większość mediów po prostu bazuje właśnie na strachu i na stresie, po to, żeby was po prostu wabić różnymi tytułami i tak dalej, żebyście w to klikali, żeby oni po prostu mogli na tym zarobić. I przede wszystkim o to właściwie w tym chodzi. I stąd właśnie jest taki ogromny napływ tych negatywnych informacji, że już tam są tytuły, zaraz będzie to, a tu się to stało, a tu tamto. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby ściągnąć waszą uwagę. Jednak nikt nie myśli o tym, który to publikuje, że to się odbije prędzej czy później na waszym zdrowiu. Ponieważ wy się tym stresujecie. Te media patrzą tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić. Zrobić sensację.
ale już nie patrzą na konsekwencje tego, które później na waszym zdrowiu się będą odbijać, że wy to przeżyliście, że wy się tym zestresowaliście i tak dalej, i tak dalej. Koncentruj się najlepiej na teraźniejszości, tutaj, teraz, na tym momencie, w którym żyjesz. Czasem, wiadomo, coś nam nie wyjdzie w życiu, może coś się zepsuć, jakiś projekt nie wyjdzie, nie wiadomo co, różne sytuacje są. Ktoś nas zostawi, byle co się może stać. Ktoś nas oszuka i tak dalej. Jednak szukaj w tych sytuacjach tych dobrych stron. Tak jak na przykład ja siedzę tutaj, nagrywam dla was film i cieszę się po prostu słońcem. I reszta mnie nie obchodzi, że tam coś tamtego... To mnie nie obchodzi, ja jestem po prostu tu i teraz. I cieszę się daną chwilą, bo ptaszki śpiewają, słoneczko świeci i nagrywam dla was ten film. I to jest po prostu fajne w tym wszystkim. Dlatego koncentruj się na teraźniejszości. Wysypiaj się lepiej. Staraj się chodzić o jakichś regularnych porach spać. Ja wiem, ja to mówię, choć mi to samemu nie wychodzi. Jednak mi to nie wychodzi przez to, ponieważ ciągle staram się pogodzić wiele tematów razem. I tutaj też i dla was być i z tym wszystkim. I dlatego mi to nie wychodzi. Ale starał się również tutaj też z tym coś zrobić, żeby po prostu ten sen był regularny, ponieważ w śnie zachodzi nasza regeneracja całego organizmu. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby ta regeneracja mogła również fajnie zachodzić i żebyśmy byli wypoczęci następnego dnia. Poszukaj sobie jakiegoś hobby. Jeżeli nie umiesz głowy zająć i ciągle cię coś stresuje, ciągle masz jakieś natrętne myśli, poszukaj sobie jakiegoś hobby. Coś, co lubisz robić, po prostu, żeby głowy zająć. Wtedy to działa po prostu najlepiej. Co dalej? Przede wszystkim również byłoby fajnie, jakbyś znalazł czas na jakieś wypady do natury. Na przykład jakiś spacer gdzieś sobie zrobić, gdzieś odpocząć w naturze. Tak jak nawet ja tutaj sobie teraz usiadłem. I pomimo, że to nagrywam, to jednak mam chwilę odpoczynku tutaj teraz, ponieważ korzystam ze słoneczka i cieszę się po prostu wszystkim wokół. Wszystko się robi ładnie zielone, rośnie, więc jest to po prostu fajne. Można też na jakiś spacer do lasu iść, można gdzieś do parku wyjść, jeżeli mieszkasz w mieście i tak dalej. Jest wiele, wiele różnych możliwości. Czasami nawet zwykła przechadzka po mieście może już tutaj pomóc. Niekoniecznie musi to być w naturze, żeby po prostu się wyciszyć. Również zdrowe jedzenie jest tutaj ważne, ponieważ stres to nie jest tylko i wyłącznie stres psychiczny, ale my mamy również stres oksydacyjny w naszym organizmie. Czyli to jest stres, który zachodzi przez jedzenie produktów, które nie są dla nas przewidziane, jak na przykład góry słodyczy, czy jakieś chleby ze zmodyfikowanego zboża i tak dalej, które już nie jest tym zbożem, które było kiedyś, którzy nasi dziadkowie jadli i tak dalej. Tam już się dużo zmieniło, to już nie jest ten sam produkt. To wszystko jest stres oksydacyjny. Fast foody na przykład na przepalonych olejach roślinnych, które są robione. Tam macie ogromne góry omega-6. Omega-6 jest prozapalne dla naszego organizmu, czyli wywołuje stres oksydacyjny. Więc warto również pomyśleć, żeby się odżywiać zdrowo, samemu w domu gotować. To jest najlepsza opcja. Można i na surowo, można i jak to chce, ale róbmy to z tych posiłków takie, które robimy sami w domu, z normalnych składników, a nie z jakichś przetworzonych, gotowych sosów, czy tylko coś, co trzeba odgrzać, bo to nie można nazwać, że zrobiłem to sam w domu, ugotowałem, bo to nie jest samemu zrobione w domu i ugotowane, to jest po prostu gotowy produkt, który jest odgrzany, a tam jest cała góra chemii, byle jakie oleje, które już nie są optymalne, macie masę omega-6 w tym, no i później prędzej czy później zdrowie podupada, bo te wszystkie czynniki się sumują. Tu masz stres oksydacyjny, tu się nie wyspałeś, tu się zdenerwowałeś i to się sumuje wszystko. I prędzej czy później, no niestety dochodzi później do takich sytuacji, że organizm wysiada. Dobrze by było też popatrzeć nad jakimiś technikami relaksacyjnymi. Jest wiele różnych technik relaksacyjnych. To wystarczy sobie poszukacie na internecie, na pewno coś znajdziecie. Są oddechowe, są z ćwiczeniami, przeróżne. Tutaj też jest to ewentualnie jakaś opcja, żeby po prostu to wszystko lepiej funkcjonowało. I najfajniejsza informacja w tym, jeżeli tych wskazówek użyjesz teraz, to nawet ten stracony czas
możesz odzyskać. Te 15 lat, które tracimy średnio właśnie przez stres, możemy je z powrotem odzyskać, ponieważ organizm się zregeneruje i odzyskamy z powrotem ten stracony czas, który straciliśmy przez stres. To jest potwierdzone, ponieważ badano to takimi specjalnymi urządzeniami, które potrafią określić wiek komórek i tak dalej w naszym organizmie. I bywały takie sytuacje, że ktoś przyszedł, kto miał na przykład 30 lat, a jego komórki wskazywały na to, że on już ma 60 lat. Tak zużyte to było. Jednak stosując się do wszystkich zaleceń, którzy tam dawano, tak, ja tu teraz wam powiedziałem, unikać stresu i tak dalej, zdrowe jedzenie. Później robiono tego człowieka jeszcze raz na tym aparacie i już było 40 lat, czyli on na przykład odzyskał 20 lat z powrotem. Tylko i wyłącznie, że zmienił jedzenie, zmienił styl myślenia, życia i tak dalej, więc ten czas udało się jak gdyby z powrotem wrócić, ponieważ organizm zaczął się regenerować. Także nic nie jest stracone, w każdym wieku można zacząć zrobić jakieś zmiany w swoim życiu i będzie po prostu lepiej. Dobrze, moi drodzy, taki temacik na dzisiaj. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.